Najbardziej toksyczny grzyb na świecie. Po zjedzeniu miąższu zwykle następuje zgon. Jeden mały owocnik może zatruć całą rodzinę. To cytaty medialno-prasowe, które straszącym tonem, zresztą bardzo słusznie, przestrzegają nas przed muchomorem zielonawym, dawniej zwanym sromotnikowym. Ale jak tak naprawdę zabija słynny sromotnik? Czy jest na serio tak bardzo groźny? Jakie są objawy zatrucia? I co robić bezpośrednio po spożyciu tego muchomora? Czy jest gorzki w smaku? Co to za śmiertelne toksyny i jak one dokładnie działają? Jakie organy atakuje i dlaczego? Ile mamy czasu? I czy istnieje skuteczne leczenie po zatruciu muchomorem zielonawym? A także niesamowita sprawa, czyli czy naukowcy dadzą radę wykorzystać jego śmiertelną truciznę do walki z rakiem? Poznajmy brutalny i fascynujący sposób, w jaki ten grzyb i jego toksyna powoduje destrukcję naszego organizmu. Przypomnijmy najpierw, jak wygląda i z jakimi grzybami możemy pomylić muchomora zielonawego. Nazwę muchomora sromotnikowego właśnie dlatego zmieniono na zielonawy, aby łatwiej uderzało nas i ostrzegało skojarzenie z tym w istocie zielonawym grzybem. Po pierwsze, muchomor ten ma blaszki na spodzie kapelusza i z tego powodu często amatorom grzybiarzom odradza się zbieranie jakichkolwiek grzybów blaszkowych, gdyż w ten sposób w zasadzie eliminujemy możliwość bezpośredniego zatrucia śmiertelnego. Bo nawet jak się pomylimy z trującymi grzybami rurkowymi, to nasz organizm najczęściej jest w stanie z takiego zatrucia się wybronić. A co jeśli lubimy i zbieramy jadalne grzyby blaszkowe? Które z nich łatwo pomylić z muchomorem zielonawym? W różnym stadium wzrostu możemy z nim pomylić czubajkę kanię, ale różnica jest taka, że oprócz zielonkawego koloru, muchomor zielonawy ma nieprzesuwalny przyrośnięty pierścień, a jego bulwa u nasady trzonu otoczona jest pochwą. Innymi podobnymi i ryzykownymi grzybami są gołąbek zielonawy ze względu na szaro-zielony kolor kapelusza i białe blaszki oraz podobnie też z tego samego powodu gąska zielonka. Pamiętajmy jednak ciągle, że muchomor ma wyższy trzon ozdobiony bulwą z pochwą, ale nie znając doskonale tych grzybów, które mogą występować w sąsiedztwie lub zbierając grzyby z dziećmi, tragiczna pomyłka jest jednak możliwa. No ale załóżmy, że wrzuciliśmy przypadkiem muchomora do koszyka. Przecież wiele grzybów trujących ma cierpki, gorzki posmak, dający nam oczywisty sygnał ostrzegawczy, czyż nie? Jak zatem smakuje muchomor zielonawy? Czy jest gorzki? Otóż niestety nie, wręcz przeciwnie. Miąższ tego śmiertelnie trującego grzyba nie ma ani ostrego, piekącego, ani gorzkiego smaku. Opinie wśród tych nielicznych, którzy spróbowali, są takie, że miał wręcz delikatny, przyjemny, słodko-migdałowy posmak. Stąd właśnie przezorne apele, by unikać rozpoznawania grzybów po smaku. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli musimy grzyba rozpoznawać po smaku, to znaczy, że nie bardzo go rozpoznajemy, więc niewystarczająco dobrze znamy, by w ogóle go zbierać. No ale to już moja prywatna opinia. A jeśli już dojdzie do tragicznej pomyłki? Jakie są symptomy zatrucia muchomorem zielonawym? I po jakim czasie odczujemy pierwsze objawy? I tu kolejna pułapka tego grzyba, bo zatrucie ma dość długi okres utajenia. Abyśmy jednak nie wpadli w panikę, przypomnijmy, że nawet grzyby jadalne w zależności od tolerancji naszego organizmu, gatunku grzyba, a zwłaszcza zjedzonych ilości, mogą być ciężko strawne lub powodować objawy lekkiego zatrucia. Organizm nie daje sobie rady z trawieniem i albo spowalnia proces, albo zupełnie odrzuca spożyte grzyby. Jednak zazwyczaj odczujemy to już w pierwszych godzinach po spożyciu i na tym zazwyczaj koniec. Wstępne symptomy zatrucia muchomorem zielonawym, które mogą wystąpić po kilku godzinach, to mdłości, wymioty, ból brzucha oraz biegunka prowadząca do odwodnienia oraz konsekwentnie niskie ciśnienie krwi i ogólne złe samopoczucie. Tu już zaczyna się wstępna niewydolność wielonarządowa. Pułapka jednak polega na tym, że jak podkreślają lekarze i naukowcy, symptomy te najczęściej ustają na kolejny dzień lub nawet 2. W tym czasie toksyny przedostały się dalej i po cichu pustoszą nasz organizm, a my, nie zgłaszając się do szpitala, tracimy cenny czas decydujący często o naszym życiu lub śmierci. Jak zabija muchomor sromotnikowy? Najpierw musimy sobie uświadomić, że ciało człowieka to niesamowicie skomplikowana, doskonała maszyna.
która składa się z 30 bilionów komórek. Celowo mówię maszyna, bo gdy siedzimy na sofie lub przeglądamy się w lustrze, to widzimy raczej statycznego człowieka, który ma co najwyżej tętno i oddycha. Ale wewnątrz zachodzą biliony mikroprocesów w walce o nasze codzienne przetrwanie. Spośród tych 30 bilionów komórek w ciągu zaledwie jednego dnia umiera i zostaje wyprodukowanych aż 300 miliardów nowych komórek. Połowa z nich to komórki krwi, ale reszta to komórki, które budują inne narządy, takie jak nerki czy wątrobę. Komórki te umierają codziennie swoją zaprogramowaną śmiercią i normalnie zostają zastąpione dzięki ciągłej produkcji nowych komórek. Ale po co o tym mówię w filmie o zatruciu muchomorem? Wyobraź sobie, co się stanie z twoimi organami, jeśli nagle te miliardy nowych komórek przestaną być tworzone, na przykład w twojej wątrobie. Otóż muchomor zielonawy w swoim toksycznym ataku nie tylko doprowadza do masowej cytolizy, czyli pękania błony komórkowej i rozpadu struktur komórkowych jelita, wątroby i nerek, ale także równocześnie blokuje produkcję nowych komórek, czyli eliminuje nawet te nasze, wydawałoby się, ewolucyjnie doskonałe mechanizmy przetrwania. Oczywiście w takich warunkach śmierć wątroby to tylko kwestia czasu, w zasadzie kilku dni. Dlatego te średnio wczesne objawy układu pokarmowego, takie jak wymioty czy biegunka, to pikuś w porównaniu z tym, co toksyny tego muchomora robią głębiej, doprowadzając do, wydawałoby się, powolnej, ale jednak nagłej destrukcji nerek i marskości wątroby. Ale jak to możliwe, że ta trucizna niszczy na tak wielu frontach? Odpowiedź jest taka, że przeprowadza w zasadzie genetyczny atak. Ale po kolei. Najbardziej śmiercionośna toksyna sromotnika to zawarty w miąższu tego grzyba organiczny związek chemiczny zwany alfa-amanityną. Dla fascynatów chemii dodajmy, że to tzw. oligopeptyd, zbudowany z reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi, czyli w teorii taki łańcuch czy zlepek grup złożonych z węgla, wodoru i azotu. Co ciekawe, bardzo podobną budowę ma na przykład hormon miłości, oksytocyna, czy nawet niektóre antybiotyki. Niestety, znajdująca się w sromotniku alfa-amanityna należy do amatoksyn, z których każda jest trucizną. Ale co tak naprawdę oznacza słowo trucizna? Z biologicznego punktu widzenia będzie to taki związek chemiczny o takiej budowie, kształcie i działaniu, który będzie zaburzał sposób, w jaki ten organizm funkcjonuje. I tak też się tutaj dzieje. Ale w jaki sposób? Otóż alfa-amanityna jest udekorowana specyficzną, zmodyfikowaną resztą aminokwasową, która pasuje i silnie łączy się z pewnym enzymem w naszym ciele. W ten sposób blokuje normalne, zaprogramowane działanie tego enzymu. I niestety nie chodzi w tym przypadku o jakiś pospolicie kojarzony enzym trawienny. Mamy przeróżne rodzaje enzymów. Enzymy to po prostu narzędzia zbudowane najczęściej z białek, które pomagają rozbijać lub tworzyć mikrostruktury lub związki potrzebne dla naszego ciała, w tym także białka. Ale wróć, to nie są po prostu narzędzia. Enzymy to wysoce wyspecjalizowane kształtem i funkcją tzw. katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne. W Twoim ciele właśnie pracuje aż 75 000 różnych enzymów. I tak, mogą to być enzymy trawienne, które działają poza komórką i pomagają rozbijać to wszystko, co dzisiaj włożyliście do buzi, w tym grzyby, ale te doskonałe mikronarzędzia pracują też wewnątrz komórek, gdzie działa aż 1300 różnych enzymów. Wiele z nich utrzymuje nas przy życiu przy pomocy koenzymów, pozwalając nam widzieć, słyszeć, czuć i myśleć. Ale wiele enzymów utrzymuje nas też bezpośrednio przy życiu, np. produkując kluczowe proteiny, czyli białka, z których de facto całe nasze ciało jest zbudowane. Ale dlaczego ja się o tym rozprawiam? Dlaczego mówię o enzymach w filmie o zatruciu muchomorem? Chyba się domyślacie. Bo tak się niefortunnie i dramatycznie składa, że toksyna muchomora sromotnikowego właśnie idealnie pasuje i blokuje jeden z najbardziej kluczowych wewnątrzkomórkowych enzymów człowieka. Ten, który przepisuje materiał genetyczny potrzebny do wytworzenia nowych białek, budujących i utrzymujących przy życiu nasze komórki. Ten niezbędny, blokowany przez amanitynę sromotnika enzym nazywa się polimeraza RNA2. Jak ważna jest i co dokładnie robi polimeraza RNA2?
Jak wspomniałem, białka, a wśród nich również enzymy, mają bardzo wyspecjalizowane role. To nie tylko te kilka protein pozwalających na pracę mięśni. Do tej pory doliczono się aż 10 000 różnych rodzajów białek, o różnych funkcjach, budujących i działających w różnych organach. Białka o tak specyficznych rolach muszą być konstruowane przy pomocy bardzo specyficznego wzoru, który odczytują z naszego DNA, znajdującego się w jądrze komórkowym naszych komórek. Po rozłączeniu znanej nam podwójnej nici DNA, nasza polimeraza RNA2 transkrybuje, czyli kopiuje albo dosłownie dorabia kopię wzoru DNA, który w tej chwili jest już pojedynczą nicią RNA i która to nić może wydostać się z jądra komórkowego, by zakodować funkcjonalnie różne nowe proteiny. Dla fanów biologii wspomnijmy, że dzieje się to oczywiście wewnątrz komórkowych organelach zwanych rybosomami. To znaczy normalnie się dzieje w zdrowym organizmie, bo tu wyspecjalizowana toksyna blokuje kopiowanie DNA już w jądrze komórkowym. Na tej ilustracji widzimy skomplikowaną strukturę tego enzymu przedrukowującego informację genetyczną, a to czerwone to właśnie nasza trucizna z muchomora zielonawego, czyli związek chemiczny alfa-amanityna. Czyli podsumowując jeszcze raz, alfa-amanityna pasuje w tak doskonały sposób do tego enzymu, że blokuje transkrypcję informacji genetycznej potrzebnej do tworzenia nowych, ciągle potrzebnych protein. Umierają komórki, a z nimi cały narząd. Ale dlaczego atakuje głównie wątrobę i nerki? Ponieważ alfa-amanityna dostaje się do naszego organizmu przez zjedzenie muchomora zielonawego, zatem przesuwa się w naszym układzie pokarmowym i trawiennym, tak jak inne substancje odżywcze. Trafia do żołądka i jelita cienkiego, gdzie po procesach trawiennych zostaje wchłonięta do lokalnych naczyń krwionośnych i żyły wrotnej, która prowadzi składniki pokarmowe do wątroby, by zostały przefiltrowane przed dostaniem się do ogólnego krwiobiegu. Stąd naturalnie toksyna ta skupia się głównie w tzw. narządach miąższowych układu trawiennego, takich jak wątroba i nerki. Jak wiadomo, wątroba bierze na siebie wszelkie śmieci i toksyny, które mniej lub bardziej świadomie pochłaniamy, zanim dostaną się one do krwiobiegu. Chroni w ten sposób resztę ważnych organów, takich jak mózg czy serce, i w ogóle resztę ciała przed tym, co połykamy. W teorii wątroba jest do tego doskonale przystosowana, będąc niezwykle ważnym i największym naszym narządem. I jedynym narządem posiadającym zdolności regeneracyjne. Wątroba może dosłownie odrastać z pojedynczego płata. No ale nie w przypadku, gdy jej życiowa funkcja została zhakowana i zablokowana. Jaka jest śmiertelna dawka zatrucia muchomorem zielonawym? Oczywiście dawka ta będzie zależeć od naszego rozmiaru, wieku i ogólnego stanu zdrowia. Toksykologicznie śmiertelna dawka alfa-amanityny to około 0,1 mg na kilogram masy ciała, co stawia tę truciznę w szeregu najbardziej niebezpiecznych. Oznacza to praktycznie, że zjedzenie muchomora sromotnikowego o masie około 30 gramów, czyli czasem nawet połowę kapelusza, może potencjalnie już doprowadzić do śmiertelnego zatrucia. Co w takim razie możemy poradzić na tak wysublimowany, siejący spustoszenie mechanizm zatrucia? Czy w ogóle mamy szansę z muchomorem zielonawym po tragicznej pomyłce? Tak, ale tylko przez szybkie działanie i w zasadzie niedopuszczenie do całkowitej śmierci wątroby i innych narządów przez redukcję ilości spożytych toksyn. Dlatego jeszcze w domu, natychmiast po tym, gdy zorientujemy się, że mogliśmy spożyć tego muchomora, należy sprowokować wymioty, po czym oczywiście natychmiast udać się do szpitala lub zadzwonić na pogotowie. Przypomnijmy, że symptomy są zdradliwe i mogą się ustabilizować na kilkanaście godzin po pierwszych objawach. W szpitalu, w zależności od stanu i stadium pacjenta, leczenie ciągle będzie polegać na usuwaniu jak największej ilości toksyn przez sprowokowanie wymiotów czy płukanie treści żołądkowej. Chorym podaje się też duże dawki węgla aktywnego, który absorbuje toksyny, antybiotyki i odsysa się treść pochodzącą z dwunastnicy. W przypadku już uszkodzonych nerek stosuje się hemodializę, która wyręcza nerki, ale też specyficznie tzw. albuminową dializę Mars, która pomaga wybiórczo eliminować toksyny z krwi chorych z niewydolnością wątroby. W niektórych przypadkach ostatnią deską ratunku pozostaje przeszczep wątroby, który może okazać się skuteczny, ale tylko pod warunkiem, że pozostała w organizmie ilość toksyn nie zdoła zniszczyć już kolejnej wątroby. Czy trucizna pomoże wyleczyć raka? Po pierwsze, w celu ostrzeżenia podkreślmy sobie jasno jeszcze raz, że zawarta w muchomorze zielonawym alfa-amanityna może nas zabić w ciągu kilku dni i na pewno nie wyleczy raka po spożyciu muchomora, tylko bez specjalistycznego leczenia doprowadzi do bardzo bolesnego zgonu.
Ale naukowcom już dobre kilka lat temu udało się odseparować ten związek chemiczny i przeprowadzić bardzo obiecujące i ciekawe testy. Jak to w ogóle możliwe? Pamiętacie, jak mówiliśmy o wyrafinowanym mechanizmie zatrucia? Polegał on na genetycznym blokowaniu produkcji białek, które budują i utrzymują przy życiu nasze komórki. Taki mechanizm genetycznego blokowania medycyna już stosuje w przypadku niektórych antybiotyków, które nie tyle zabijają bakterie, co hamują niekontrolowane namnażanie się tych drobnoustrojów. No tak, ale rak to chyba zupełnie inna liga chorób. Niby tak, ale co to jest rak? Tak naprawdę ani słowo rak, ani nowotwór złośliwy nic nam nie mówi, ale rak wiąże się z genetyką. Bo tak czy siak powstaje przez pojawienie się błędu, czyli mutacji podczas transkrypcji DNA. Ponieważ ten błąd powstaje podczas kopiowania, więc zaczynamy kopiować i budować wadliwe komórki w sposób niepohamowany. Tworzy się dosłownie nowy twór i taka jest definicja nowotworu złośliwego. To niekontrolowany rozrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie. Trochę jak piętrzący się zator na taśmie produkcyjnej, w której trybach ktoś coś schrzanił. W przypadku naszego ciała jednak procesu tego nie możemy zatrzymać, bo nie jesteśmy mikroinżynierami. Nie możemy manipulować DNA i powstrzymać produkcji złych komórek w milionach miejsc naraz. Ale zaraz. Czyż to nie brzmi znajomo? My nie możemy. Ale niektóre toksyny, a szczególnie alfa-amanityna muchomora sromotnikowego, nie ma problemu z zatrzymaniem tworzenia milionów komórek. I tą drogą poszli właśnie naukowcy w laboratoriach. I to z pozytywnymi wynikami, co potwierdzają publikacje naukowe, które donoszą o obiecujących wynikach badań. Jak widzimy, alfa-amanityna okazuje się tu bardziej skuteczna niż inne rozpatrywane w eksperymentach substancje. Problemem oczywiście pozostaje selektywne dostarczenie alfa-amanityny, tak aby nie zniszczyła naszych zdrowych organów. Ale i tu, jak widać, istnieją już spore postępy. Gdyby się w pełni udało, byłby to spektakularny przykład użycia występującej w naturze śmiercionośnej toksyny, paradoksalnie dla ratowania życia ludzkiego. A my chyba wszyscy trzymamy kciuki i oby ten toksyczny związek pewnego dnia uratował więcej żyć, niż ludzkość straciła przez tragiczne spożycie muchomora zielonawego. A ja już serdecznie dziękuję, wielkie dzięki i gratulacje, że dotrwaliście do końca. Zachęcam do komentowania, polubiania i oczywiście subskrybowania, by było dla kogo robić kolejne filmy. Jeszcze raz bądźmy przezorni i zbierajmy tylko te grzyby, których jesteśmy w 100% pewni. Do usłyszenia!